Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam was w gameplayu z Euro Truck Simulator 2, a dzisiaj powracam sobie na mapę RPM, czy jak to tam inaczej się czyta. W każdym razie chodzi o tą niemiecką mapę w tej bardziej realnej skali. Już kilka razy ona pojawiała się u mnie na kanale, nawet chyba bodaj na jednym streamie była. Także pierwsze odczucia w sumie z tej mapy możecie znaleźć u mnie tam na kanale. Jest to bardzo ciekawa mapa i myślę, że nawet po tym gameplayu, jeśli ktoś chciał pobawić się na takiej ciekawej, fajnie rozbudowanej i szczegółowej mapie, która jest na bardziej realnej skali i na osobnym module, to myślę, że to jest dobry kandydat do zainteresowania się tą po prostu mapą, no i skorzystania z niej. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to jak w sobie mogliście przed chwilą też zauważyć, będę sobie jechał z naczepą marki Schmitz Cargo Bull, która niedawno się pojawiła w grze za sprawą właśnie pakietu z tymi naczepami, dokładnie dodatku Schmitz Cargo Bull Trailer Pack, o którym już był odcinek u mnie na kanale, także tam więcej szczegółów. Przy okazji jest to taki trochę specyficzny gameplay, bo nadal będę się tutaj bawił z jednym z tych ciekawych produktów, który otrzymałem w ostatnim czasie, czyli z obręczą, czy właściwie pełnym tutaj zestawem od Moza Racing, gdzie tym razem myślę, że w ciekawy sposób będzie tutaj widoczna właśnie ta obręcz, czyli Moza TSW Track Wheel, ale to za chwilę zobaczycie. Na początku tutaj widzicie akurat tą całą okolicę, tutaj za sprawą tego trybu, jak się to nazywało, już zapomniałem, tego intra całego. No i przy okazji jeszcze taka informacja, że to będzie trochę specyficzny gameplay, ponieważ osobno sobie nagrywam komentarz, a osobno nagrywam sobie materiał. Jest to spowodowane po prostu z tego powodu, że w trochę specyficznych warunkach musiałem nagrać po prostu ten odpowiedni materiał, żeby móc fajnie tu pokazać tą kierownicę, chociaż nie wyszło niestety perfekcyjnie, niestety ten green screen mi zbytnio nie wyszedł i musiałem trochę mocniej zadziałać, jeśli chodzi o wykluczenie, ale to za chwilę zobaczycie. Efekty może najpiękniejsze nie są, ale jest jako tako, nawiązując do klasyka, więc myślę, że jako taki test, traktujcie to jako eksperymentalną betę, ten materiał. Co prawda nie zostanie on poprawiony, bo to już jest niemożliwe, ale może kiedyś pojawi się jakaś inna wersja, coś w tym stylu. No to raczej powoli już tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Tutaj też, jak widzieliście, będzie to SBO Express, taki model. Natomiast na potrzeby tego materiału postanowiłem wykorzystać sobie jeszcze odpowiednią tu komendę, o niej zaraz. Tak jeszcze prezentuje się ten mój dzisiejszy zestaw MAN najnowszej generacji plus naczepa Schmitza. No w końcu, praktycznie po ponad już kilkudziesięciu latach, w końcu zawitała do gry. Od premiery 12, a od takich pierwszych nawet prezentacji od studia to nawet 13, o czym może za chwilę. Natomiast ja sobie użyję tutaj pewnej komendy, żeby ukryć tą kierownicę i przywitać was właśnie z takim oto podglądem. Nie będę tutaj oryginalny, bo już parę, nawet chyba lat bodaj, już coś takiego widziałem kiedyś na YouTubie u zagranicznych twórców, więc postanowiłem zrobić tutaj coś podobnego, choć sam planowałem coś takiego już zrobić nawet ze swoim poprzednim zestawem, w podobny sposób się pobawić, ale nie wyszło mi to przez ostatni czas, nie miałem też nawet możliwości zbytnio, a nawet potem chęci. Raz mi coś takiego przyszło do głowy, potem to odstawiłem. Natomiast właśnie w taki sposób chciałem się pobawić w tym materiale. Nie wiem, jak uważacie, myślę, że pomysł akurat ciekawy. No, wykonanie, jak wspomniałem, może nie najciekawiej wyszło, wybaczcie, ale nie byłem w stanie już tego zbytnio poprawić. Niestety aspekty techniczne mi na to już nie pozwoliły zbytnio, a nie chciałem robić 50 prób, żeby wyszło ciutkę lepiej po prostu. Musiałbym chyba specjalnie jakieś study sobie ogarnąć, bo niestety światło u mnie to niezbyt dobrze działa. Próbowałem w nocy, próbowałem za dnia, wyszło średnio, więc musiałem bawić się z mocniejszymi filtrami. Musiałem tutaj też co nieco przyciąć ten obraz tak, żeby kierownica była dobrze widoczna, no ale niestety moje rączki są trochę poucinane w razie W, także może to też nie najlepiej wyglądać, ale nie skupiajcie się na nich, możecie się skupić tylko na kierownicy.
O niej też co nieco trochę będzie, tutaj mogę napomknąć, że będziecie pewnie widzieli trochę jak ona działa, zwłaszcza te wibracje i tego typu elementy. Natomiast jeśli zastanawia was, dlaczego ten środkowy panel tak serce świeci, to nie wiem dlaczego, akurat tuż przed nagraniem coś się popsuło i nie chciał on po prostu dobrze działać z ETS-em. Wyłączyłem go, odpaliłem normalnie ATS-a i tam normalnie wszystko dobrze działało. Próbowałem restartować kierownicę, grę. Nie restartowałem tego komputera, bo mi się już po prostu nie chciało, więc trudno będzie. Wyszło jak wyszło po prostu pod tym względem. No dobra, ale gameplayem. Tutaj będziecie w tle widzieli bardzo fajne widoczki, jeśli chodzi o ten zjazd z tej wycinki drzew. Tutaj naprawdę autorzy niesamowicie postarali się, jeśli chodzi o tą jakość i też to po prostu całe odczucie po prostu jazdy tej z powrotem. Także no po prostu jedna z ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o tą mapę, to na pewno, ale będzie tu jeszcze wiele innych ciekawych elementów. Powiem tyle, że jeśli ktoś nie widział wcześniej tej mapy, nie słyszał o niej, to myślę, że po zobaczeniu pewnych tutaj ujęć u mnie, bądź u innych, czy po prostu ujrzeniu pewnych ciekawych rzeczy z tej mapy, myślę, że będzie chciał samemu zagrać. Warto, w razie W, link do forum, skąd można ją pobrać, znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś ostatnie wydarzenia, no to właśnie, wyszedł w końcu ten pakiet naczep Schmitz Cargo Bull. No w końcu, bo od premiery cały czas wyczekiwano go, bądź co bądź przecież w 2011 roku już były takie screeny, były takie prezentacje od studia. Robiłem o tym nawet materiał, że przed premierą ETS-a w 2011 roku, kiedy SC Software bawiło się w publikację różnych tutaj tych screenów, materiałów prezentujących tą przedpremierową grę, gdzie jeszcze pracowano nad nią, to był taki pewien okres i to jest widoczne właśnie nawet na blogu, nie pousuwali tych postów ani nic takiego, one są dostępne w razie, więc możecie się tam cofnąć. To był okres bodaj maj lub kwiecień, coś w tym stylu, już aż tak dobrze nie pamiętam, ale w razie szczegółowy materiał znajdziecie na kanale, ale tak wspominając ostatnim razem, no to właśnie jakoś w takim przedziale czasowym pojawiały się posty, na których były też widoczne takie ciekawe zestawy, gdzie po prostu ciężarówki miały podczepione naczepy, ale nie byle jakie, bo były to licencjonowane naczepy, były tam logotypy czasami marki Krona, a czasami były to naczepy marki Schmitz właśnie. No i po prostu od tamtego czasu mówiło się o tych dwóch markach, zastanawiano się, no co z nimi, co dalej, gdzie one są. Jak wiemy, Kron pojawił się późno po premierze, a to było w okolicach premiery wersji 1.32. No i wtedy też w końcu do gry zawitała ta długo wyczekiwana funkcja, jaką była możliwość zakupu własnych naczep. No ale potem poszło już dosyć fajnie, jeśli chodzi o naczepy, taka nowa generacja, duża majorowa zmiana, jeśli chodzi o kwestię naczep, po prostu została wtedy wprowadzona do gry. No i tak to dzisiaj wygląda po wiadomo dalszych poprawkach, zmianach i tak dalej. Natomiast na Schmitza trzeba było czekać aż do dzisiejszych dni po prostu, gdzie po prostu ten pakiet był bardzo tajemniczy. Nie wiadomo co z nim się działo. Właściwie nie wiedziano, czy w końcu ta marka zawita do gry. Wiele było różnych spekulacji, teorii. Kiedyś pojawił się jakiś tam tweet chyba na ich profilu, czy właściwie odpowiedź do kogoś na jakieś tam pytanie, jeśli dobrze kojarzę, to chodziło o kwestię tam jakiejś imprezy chyba OSC Software, ktoś się zapytał, czy nie chcieliby skorzystać, czy nie chcieliby przyjść, czy chodziło o jakąś kompletnie inną imprezę, jakiś event, coś w tym stylu. I oni odpowiedzieli, że nie są tym zainteresowani i tak dalej. Ja odbierałem ten komentarz jako coś takiego, że nie są zainteresowani, bo ich to po prostu nie interesuje, a nie, że to jest taki strzał w SC Software, że są tu pokusy czy coś w tym stylu, ale dużo osób tak to odebrało i pojawiła się teoria, że Schmitz nie lubi SC Software. No, jak widzicie, wyszło jak wyszło.
jeśli faktycznie to pierwsze było prawdziwe, że najpierw ta marka nie lubiła SS Software, może obraziła się właśnie za te screeny z 2011 roku, bądź może za jakieś inne akcje, no to jak widać po ponad trochę dekadzie jednak, ale jednak w końcu się dogadali. No i Schmidt jest w grze. No, ciekawe, może będzie trzeba zrobić podobne podejście do Forda w takim razie, ale no, tutaj jakbyśmy zakładali, że oni pokłócili się w okolicach premiery Road to the Black Sea, no to jeszcze sobie pewnie poczekamy na taką podobną premierę. Ale jednak w przypadku Forda chyba bardziej realne jest to, że tam jednak były jakieś większe problemy niż tutaj, no ale tego do końca też nie wiemy, co tam się dzieje za kulisami. Zresztą mogą się nawet nie lubić te firmy, ale jak potem przychodzi co do czego, to no, potrafią się dogadać i obie będą na tym korzystać. Przecież jedni i drudzy tutaj zarobili na tym tak czy siak. Przecież SC Software charytatywnie tych naczep nie robi. Schmidt za darmo licencji też nie dał. Czy SC Software zapłaciło za pełną licencję i zbijałem całość, czy część idzie na Schmidta? Tego nie wiemy. W sumie można się domyśleć, czy typować. Na pewno jedno jest pewne, obie zarabiają i obie mają się pod tym względem najprawdopodobniej dobrze. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że w końcu te naczepy zawitały jednak w formie dodatku, więc żeby oczywiście móc skorzystać z nich, no to trzeba zaopatrzyć się w ten pakiet. W ogóle jeśli chodzi o naczepy, to złoty okres ETS-a i to bardzo mocno, co prawda już od dłuższego czasu te naczepy licencjonowane, te marki pojawiały się i to dosyć sporo. Schwarzmüller-Kron, przecież też nasza ta rodzima marka Wielton się pojawiła. No więc tutaj naprawdę jest tego dużo. Schmidt się pojawił, a przecież jeszcze dwie kolejne marki w dosyć niedawnym czasie, temu też potwierdzono, że pracują nad nimi, także dużo się tutaj dzieje. Gorzej w ATS-ie, gdzie tam no, mamy tylko jedną taką markę, jeden pakiet i tyle. Wypadało, żeby coś tam jednak też się pojawiło, bo ten Load King, no to też no, nie na wszystkie też naczepy jest. A fajnie by było na pewno zobaczyć pod tym względem jakąś rozbudowę i ewentualnie jakąś w końcu też odmianę, a nie jakieś malowania czy no, z jednej strony powiedziałbym Stany, no bo co chwilę praktycznie też się pojawiają, ale wiadomo jak to z nimi jest, to tam musi tak wyglądać, no ale pod niektórymi względami one potem od razu się nudzą, dlatego jestem zwolennikiem jednak takich już pakietów i najwyżej i po prostu dużego dodatku na rok. Jak i też z innych trochę powodów, no ale zobaczymy pod tym względem jak oni tam będą się prezentować, ale to może w przyszłości. Także no, jeśli chodzi o naczepy, fajnie to idzie. Najwidoczniej te słowa o tych pojazdach, że dużo pojazdów jest na horyzoncie w kontekście ETS-a, no potwierdza się, chociaż czy to było tylko w kontekście ETS-a, czy w ogóle w grach SC Software, bo to było chyba tak, jak dobrze kojarzę, na tym ostatnim streamie specjalnym, gdzie była premiera Nebraski, to tam właśnie padły te słowa i ogólnie chyba o dwóch grach, jak dobrze kojarzę, chyba że pomyliłem i to było z czymś innym. Ale no, na przykładzie ETS-a widać, że dużo tych pojazdów, chociaż no niekoniecznie na te pojazdy liczyliśmy. Bo no jak się okazuje, no naczepy też się zaliczają do tego grona tych pojazdów. Też tutaj ten Vehicle Department, czy jak to tam się nazywa w SCS-ie, ci ludzie od pojazdów, no też zajmują się naczepami po prostu. No i najwidoczniej o te pojazdy chodziło. No, jednak po tych słowach z tych zapowiedzi studia, no to liczyliśmy raczej na inne pojazdy, zwłaszcza takie, na które bardzo długo liczymy. No i długo liczymy. Czekamy przede wszystkim długo, liczymy, że w końcu się pojawią. No i do dzisiaj ich nie ma. No jeśli ktoś się zastanawia, co z Volvo i z Mercedesem, no to nic. Od ostatniego streama praktycznie nic nowego. Tyle. Więcej działo się z marką, która wydawałoby się nigdy nie trafi do gry, a tutaj na
w okolicach początku tego roku przecież było to, co się tam, no wiadomo, stało, że tam coś niby działało, no na Steam Database pojawił się tam jakiś pakiet, gdzie Schmitz był w nazwie, potem to szybko usunięto, ukryto, a ostatnio przecież była premiera. Także ciekawa sprawa, no a jeśli chodzi o ciężarówki, które zapowiedzieli już jakiś czas temu, no na Volvo czekamy dłużej, Mercedes po raz pierwszy został pokazany na tym ostatnim świątecznym streamie, no ale od tego czasu nic. A to pojawiły się przecież 2 elektryki i o ile Renault zrozumiałe, bo i tak na tamtym streamie wyglądało no dosyć fajnie zrobione już na takim fajnym poziomie, co zwiastowało, że pojawi się jako pierwszy i dosyć szybko, no to tak ta Scania no naprawdę mocno zaskoczyła, zwłaszcza mnie po prostu. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że ona mogłaby się pojawić tak szybko, ale o tych elektrykach już trochę było, tutaj też można o nich dyskutować, może o nich też kiedyś indziej lub po prostu lepiej zostawić. No są na razie w grze te 2 modele jako ciekawostka i pewnie tak jeszcze trochę zostanie, bo na razie nie zapowiada się, żeby coś pod względem rozgrywki się zmieniało, nic nie było zapowiadane, ale nic takiego. Ja widziałem wiele waszych komentarzy z pomysłem na to, jakby to ogarnąć, zwłaszcza najprostsze, żeby te takie ogólne prefaby, te takie jednolite, w których w wielu miejscach po prostu występują, lub nawet te takie specjalne, które są różne już dla tych nowszych terenów, po prostu tam zmodyfikować o jakiś obszar do ładowania, no i też jestem za tym. Też chyba kiedyś opowiadałem, że według mnie to by było najprostsze teraz rozwiązanie i chyba najkorzystniejsze. Natomiast zanim dalej pojadę, tutaj będzie bardzo ciekawa rzecz. Jeśli ktoś nie widział wcześniej tego, to mnie mocno zaskoczyło na tym pierwszym streamie, kiedy jechałem po raz pierwszy na tej mapie, czyli ta kontrola po prostu, która to odbywa się w tym miejscu. Jak widzicie, nagle pojawił się taki komunikat, wjechał mi tutaj pojazd, coś podobnego jak chyba te eskorty ze Special Transport. No i jak widzicie, po prostu każą mi tutaj zjechać, będą mnie na początku skanować, potem będzie waga, coś niesamowitego, jeśli chodzi o tą mapę. Tutaj nawet są znaki i w pewnym momencie właśnie jest komunikat, żeby wyłączyć silnik, bo trzeba się zatrzymać, wyłączyć i nagle odbywa się właśnie takie oto działanie się odbywa. Tutaj mamy taki widoczek, gdzie po prostu jest ta kontrola policyjna. Jeszcze przy okazji z innych ujęć można zobaczyć tą bardzo ładnie wyglądającą naczepę Schmitza. W ogóle możecie dać znać, jakie są wasze opinie, część widziałem pod tamtym materiałem, ale teraz już co nieco czasu minęło, pewnie co nieco pojeździliście sobie w grze. Dajcie znać, jakie macie teraz odczucia na temat tego pakietu, tych naczep. Czy prezentuje się to lepiej, gorzej? No, czy na przykład no, Kron, Wieltona? Czy to dla was teraz najlepszy pakiet? Najgorszy? Może jakiś taki na którymś tam miejscu? Dajcie znać. Tutaj jeszcze przy okazji jest waga, więc tutaj zważę cały zestaw. No i ruszamy dalej w drogę. Także naprawdę no, jest to bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o tą mapę. Też coś niesamowitego. Koncept i w ogóle całkiem ciekawy pomysł. No po prostu niesamowity. I kolejny przykład, że no moderzy czasami potrafią zrobić więcej niż SCS, chociaż tutaj można doszukać się po prostu tych wszystkich elementów, czy wykorzystali po prostu funkcje, które są normalnie zawarte w grze, gdzie twórcy to wprowadzili, ale no, nie skomponowali tego w takie, że tak powiem, arcydzieło, w taką świetną funkcję i w taką bardzo fajną rzecz. No ale w sumie jest trochę tych przykładów, gdzie moderzy naprawdę potrafią wiele zdziałać, wiele więcej niż sami twórcy. I no to po prostu jest no, niesamowite i super, że
że oni po prostu są. Dobra, na czym to ja skończyłem? Było o tych naczepach, o Schmitz, właśnie o elektrykach bodaj. Pogubiłem się już, jeśli chodzi o właśnie tą kwestię przed tym zjazdem. Także może zamykając ten temat, no są... właśnie, ta infrastruktura. No, jak wspomniałem, najlepiej po prostu też na tych stacjach to zrobić, na jakichś parkingach, możesz coś w tym stylu. Na takich parkingach, które występują bez stacji, można by było pomyśleć po prostu o wydzieleniem 1-2 miejsc parkingowych, jakoś je odpowiednio zaznaczyć i one by mogły służyć jako takie miejsca do podładowania. Teoretycznie można to zrobić w bardzo szybki i w łatwy sposób, ale to nie znaczy, że byłoby to zrobione już na, powiedzmy, jutro, czy na już teraz, tylko to wymagałoby pewnie jeszcze trochę czasu, ale no jednak zastanawia mnie, na jakim etapie teraz są te całe prace, jeśli chodzi o dostosowanie infrastruktury, bo zrobienie jednego czy drugiego modelu poszło dosyć sprawnie, szybko, no nic dziwnego. Właściwie te modele aż tak mocno nie różnią się od tych spalinowych odpowiedników, więc tutaj nie trzeba było stawiać wszystkiego od podstaw. Wystarczyło po prostu przerobić. Co prawda przy Renault chyba bardziej się natrudnili, zwłaszcza jeśli chodzi o wnętrze. Scania no, bardziej jest podobna do tego, co do tej pory mieliśmy w grze z oryginalną S-ką. Ale i tak oba te modele trzeba było odpowiednio, wiadomo, dostosować, tam ogarnąć. Ale jednak pod takim względem, że przecież nie mamy tu pełnego zestawu, jest jedna podstawowa konfiguracja bez wielu dodatkowych elementów. Także tak czy siak szybko poszło. Z Scanią to był w ogóle speedrun, jak tak się można zastanowić. No nadal mnie po prostu to niesamowicie zaskoczyło, bo jednak ten DAF wyglądał zdecydowanie lepiej niż to, co pokazali z tą Scanią. No tu się okazuje, że trochę inaczej wyszło. Nie zdziwiłoby mnie, jeśli DAF i nawet może Volvo VNR pojawiłoby się jeszcze przed tymi dwoma ciężarówkami, czyli Mercedesem i Volvo. Nie zdziwiłoby mnie to. Już momentami nic mnie nie dziwi, jeśli chodzi o kwestię tego studia. Ale żeby nie było, że tu marudzę, to czas na jakieś nowości ze świata SC Software. Wiemy już, co pojawi się w wersji 1.51 w American Truck Simulator. Nie mówię tu o wszystkich rzeczach, chodzi tutaj o jedną z tych paru, może paru 10 nowości, które zawitają do gry. I jest to pewna aktualizacja wegetacji. Nie chodzi o tą kwestię, która jakiś czas temu była zapowiedziana, czyli no nie chodzi tutaj o wprowadzenie tej nowej technologii wegetacji, nowej roślinności, która była tam zapowiadana. Co ciekawe, w grze gdzieś tam są zawarte już informacje, jaka to jest tam technologia i tak dalej. Robią już jakieś takie podwaliny, natomiast w tym poście, jeśli chodzi o tę informację, no to powiedzieli, właściwie przedstawili tylko tyle, że no, zmienili drzewka tam z tych starych. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczę dla pewności, co to było. Gdzie to jest? To tutaj były właśnie informacje, że te drzewa były specjalnie zrobione pod Arkansas, ale przy okazji wykorzystają je w Teksasie. Aha, i zmienią starsze sosny na dokładniejsze sosny loblolly. No, są tu porównania, ładnie wyglądają, nawet może ciekawiej to teraz wygląda gdzieniegdzie. Co prawda nie chodzi o cały teren, nie chodzi w ogóle o cały teren ATS-a, to dotyczy tylko Teksasu i konkretnie były to tereny wschodnie, jak tutaj kojarzę z tego postu. Także no super zmiana, wielka nowość. Myślałem, że coś jednak ciekawszego będzie na pierwszy post, w którym coś potwierdzałem na 1.51. No ale w każdym razie w końcu mamy przy okazji jakieś potwierdzenia w kontekście 1.51. No i skoro tutaj pojawia się też taka rzecz, która jest szykowana pod
która była właściwie szykowana głównie pod Arkansas, no ale skoro Texas przy okazji skorzysta, no to tak już trochę ogólnie, ale mowa właśnie jest tu o Arkansas, a przecież Arkansas jest tym najbliższym stanem, który będzie miał swoją premierę przecież i możliwe, że w takim razie jest to też takie mini potwierdzenie, takie mini, że że 1.51 no to raczej już na pewno będzie ta wersja wspierająca Arkansas, więc raczej krótko po wydaniu tej wersji będzie już Arkansas dostępne w grze. No, można było się do tego domyślać, tak czy siak, no wiadomo, że przy zakładaniu, że będą to 3 duże aktualizacje w tym roku, no to te 3 będą tymi podstawami do potem dalszego wydania tych stanów. 1.50 było podstawą dla Nebraski, najwidoczniej 1.51 dla Arkansasa, 52 najprawdopodobniej dla Missouri. Jak wyjdzie, to oczywiście się zobaczy. Która wersja dla Grecji pewnie was zastanawia? Ciężko powiedzieć, bo Grecja w ostatnim czasie no, otrzymała tą swoją w końcu oficjalną stronę, ale tam dużo postów jest jednak. Ostatnio właśnie ciekawa była ta sytuacja, zanim potwierdzono i zanim w ogóle wydano ten pakiet naczepy od Schmitz Cargo Bull, to przy zapowiedziach tego specjalnego streamu, na którym SC Software nic się nie wygadało, nie dało żadnego screenu, żadnego hashtagu, nic się nie bawiło, robiło tak po cichutku wszystko, tak tajemniczo. Przygotowali pewną grafikę z wykorzystaniem jednego ze screenów właśnie z Grecji. Ludzie się zastanawiali, no ale dlaczego tu została Grecja wykorzystana i to screen, który no już wcześniej był w sumie pokazany, bo to jest tam bodaj z postu zgadnij gdzie jesteśmy, druga część i tam był zawarty ten screen. Wykorzystano go jako takie tło, a na nim no nie było nic widać, żadnej niby nowej ciężarówki, żadnego innego elementu, jak chociażby właśnie ta naczepa, nic takiego. Była tam jakaś ciężarówka, ale to już był MAN, który był dostępny w grze. Nawet po przyjrzeniu się mu, to nie zawierał też żadnego pakietu tuningowego, nic takiego. No to może chodzi o sam screen. Widzimy tu przecież Grecję, to może o nią chodzi, ale teraz przecież to jest za wcześnie na premierę. Ja tak się zastanawiałem, jeśli to faktycznie miałaby być Grecja, to sądziłem, że może to być jakiś bardzo wczesny, taki przedpremierowy jakiś gameplay czy coś takiego, taki w celach reklamowych czy coś w tym stylu. Ale to też takie trochę mocno, no na ten moment, może niekoniecznie podobne do SC Software, trochę takie hardkorowe, no ale innych pomysłów tutaj brakowało. Inni tutaj szczelali, czy stawiali, że to mogła być premiera chyba naczep Kugel, no ale finalnie wyszło, że to nie te naczepy, a naczepy marki Schmitz. Także mocno zaskoczyli, najbardziej mnie jednak zaskoczyli tym, że to wyszło tego samego dnia, bo jak zobaczyłem na tym streamie podpis Work in Progress i te wypowiedzi takie początkowe, przynajmniej mi wydawały się na takie, że oni będą na razie tylko pokazywać, prezentować, zapowiadać, na stream z okazji no jest taki, że no muszą to mocniej nagłośnić, bo najwidoczniej ta współpraca to nie byle co. To myślałem, no dobra, no to tutaj pokażą, fajnie to się zapowiada, ja tam sobie już robię jakieś notatki czy coś w tym stylu, a tutaj się okazuje, że ten pakiecik już wjeżdża o 19, no i można już go zakupić i korzystać z niego, także to mnie najbardziej zaskoczyło. W sumie gdyby nie to wydarzenie, ten incydent, który się odbył jakiś czas temu na Steam Database z tym, no chyba przypadkowym takim wydaniem czy opublikowaniem przynajmniej informacji o tym pakiecie, gdzie w nazwie był właśnie ten Schmitz, to prawdopodobnie nikt by dzisiaj nawet nie myślał tak o tej marce, a gdzieś tam jednak po tym incydencie było to zapisane, że coś tam najwidoczniej kombinują, ale czy to na pewno Schmitz, czy na pewno chodzi o tą markę, czy o coś innego, to każdy się zastanawiał. Potem o tym najwidoczniej zapomniano, myślano o innych markach, a tutaj nagle wyjeżdżają z czymś takim. Dajcie znać, jak u was to było, jak po raz pierwszy usłyszeliście, nie wiem, czy oglądaliście streama, czy potem tylko zobaczyliście
informacje o tym, że albo wydano ten pakiet, czy u mnie film. Dajcie znać, jak wy zareagowaliście na premierę i w ogóle informacje o tym, że marka Schmitz w końcu zawitała do ETS-a. Czy was to zaskoczyło, czy nie? Bo mnie osobiście tak, zwłaszcza, że to jeszcze wyszło tego samego dnia. To mnie najbardziej zaskoczyło jednak. No ja tu widzę, że akurat fajnie się gada, ale powoli zmierzamy tutaj do celu. Co prawda skala jest taka, że no 9 km na realnym ETS-ie to jest jednak nic, a tutaj jak widzicie, no to jednak trochę to będzie trwać. U mnie na materiale jeszcze około 10 minut, więc tak, wiemy, że tutaj kawałek roślinności, czyli parę drzewek będzie zmienionych w Teksasie, nowe, fajne naczepy się pojawiły, no i w końcu Schmitz po takim długim czasie zawitał w końcu do gry. No cóż, może pora teraz na inne marki, na przykład Ford, a może czas na na jakąś reaktywację, na jakiś powrót do życia, na przykład takiego Iveco, no bo no jest to w grze, ale wiemy w jakim stanie nawet. Można też spróbować tutaj przywrócić do życia temat ciężarówek, które już zapowiadali i niech w końcu z tym jakoś działają. Zadziwia mnie to, że nie chcą przynajmniej zrobić jakiegoś postu, no takie tłumaczenie się albo licencja czy coś, no tak, licencja przeszkadza, a po roku od zaprezentowania Volvo nagle też w grudniu mogli pokazać ten postęp prac? Momentami tego nie kupuję. W grudniu 22 pokazali po raz pierwszy to Volvo, następnie w grudniu 23 pokazali kolejny raz. I co, rozumiem, że oni mają to tak dogadane z tym Volvo, że jeśli teraz tego nie wydadzą i znowu będzie trzeba czekać, to co, w grudniu 24, czyli na tym najbliższym świątecznym streamie po raz trzeci to pokażą i tutaj licencja już nie przeszkadza, bo się dogadali? Momentami naprawdę mogliby sobie pomóc po prostu takim zwykłym postem z pokazaniem, jak to tam wygląda, chociaż przypomina mi się, jak to było z Manem TGX nowej generacji, gdzie tutaj liczono na jednak szybszą premierę, no a jednak potem pojawił się ten post i no nie było już tak optymistycznie i jak się okazało, trzeba było znacznie dłużej czekać, była ta dłuższa obsuwa, jak pewnie dobrze pamiętacie. Nie było to korzystne, ale przynajmniej wiedzieliśmy, na czym stoimy. Nie wiem jak wy, ale ja lubię wiedzieć jednak, na czym się stoi i pewne rzeczy jednak wiedzieć od razu. No i cóż, no myślę, że to by było dobre, ale oni jednak decydują się na jakieś inne działania. Cóż, ich wybór. Natomiast co by pan tu jeszcze powiedzieć? Tutaj co nieco Arkansas niby się działo, Grecja i Trikala. O Nordic Horizons bardzo ładne tereny, bardzo ładne góry tutaj, ta cała natura wokół się prezentuje. To będzie jeden z takich ciekawszych terenów na pewno do zwiedzenia, taki majstersztyk, to po prostu się tutaj szykuje. Ale na Nordic Horizons będzie trzeba na pewno poczekać jeszcze. Akurat on może mieć ten swój czas, a tamte ciężarówki, no już za długo czekamy. Ok. Tutaj akurat bardzo ciekawy manewr kierowcy Magnumki, super się popisał. Cóż, idealna ciężarówka najwidoczniej. Do tego chociaż nie, no do takich manewrów to raczej chyba Volvo albo Scania by prędzej pasowała. Tutaj no naprawdę poszedł na żywioł, korzystając z Magnumki jeszcze w taki sposób, no idiota po prostu, no ale to Traffic STS. No dobra, no na tej mapie to akurat jest za Traffic, to już bardziej odpowiadają autorzy i to jak sobie poustawiali. Ale z drugiej strony ta mentalność jaka tutaj zadziałała, no to bardziej SCS NBA jednak. Tak czy siak to jest ich gra przecież, nie? A moderzy przecież, o ile mogą zrobić wiele cudów i też ciekawych rzeczy, to jednak w niektórych rzeczach tak czy siak są ograniczeni i chyba działanie Trafiku jest jednym z nich. No cóż.
Tutaj było coś o tym, że SC Software jeździło sobie jeszcze Scanią 45R, czyli no tą samą Scanią elektryczną, ale w mniejszej kabinie. Nic nie zapowiadali, że ona się pojawi, ani nic takiego, także na spokojnie. Raczej nie wyczekujemy kolejnego elektryka. Nawet jakby miał się pojawić, to mam nadzieję, że tutaj nie byłoby już tego dzielenia. Kompletnie tego nie rozumiem, czemu oni podzielili SK i RK. Że to tylko rozmiar kabiny się zmienia. O dalszych informacjach już w sumie wam opowiadałem, że w przypadku ETS-a będzie jeszcze przebudowa Magdeburga i Osnabrücka. Także no tutaj pewne kolejne nowe tereny zawitają do gry, aczkolwiek nadal nie wiemy, co dalej, jeśli chodzi o przebudowę kolejnego państwa. Trochę się to dłuży jednak. Nadal długo czekamy, ale może to w końcu za jakiś czas ruszy. Ciekawe, czy jeszcze przed ruszeniem z Open Betą, czy w ogóle przed wydaniem wersji 1.51 zapowiedzą to, czy będzie trzeba czekać później. Mam nadzieję, że jednak nie do końca tego roku, bo to będzie głupie, żeby czekać do grudnia na ten specjalny stream i tam będą nam pokazywać screeny czy coś w tym stylu. Chociaż nie zdziwiłbym się, ale wtedy to raczej by nie było zapowiedzi. To raczej mi nie pasuje w ich stylu. Jak już, to prawdopodobnie taka zapowiedź byłaby przed takim streamem, na te parę tygodni czy miesięcy wcześniej, bądź dopiero po nim. Dlaczego? Bo zazwyczaj na takich streamach oni prezentują takie tereny typu work in progress, ale nie takie, żeby móc się tym zbytnio pochwalić. Pamiętacie kiedyś ze Szwajcarią, jak pokazali, że tam gdzieś trawy brakuje, tam gdzieś gruntów, tam gdzieś tekstur, tam gdzieś dopiero stawiałem jakieś pierwsze elementy. No to właśnie o to chodzi, że tutaj nie wydaje mi się, że byłaby taka pełna zapowiedź. Oni na tych streamach lubią wsadzać takie ciekawe niby informacje, ale takie jakby od razu zabrali spod tam po prostu ręki, spod, nie wiem jakby powiedzieć, myszki, spod klawiatury programisty, czy tutaj grafika, w zależności kto za co odpowiada. Tak jakby od razu to wyjęli, że dosłownie tego dnia tam powiedzmy zapisano dany projekt, ale zanim tam włączysz coś, zrób screena, przygotuj, wyślij na maila, my to pokażemy na streamie, jak to teraz się prezentuje. Tak na szybko, nie tak no żeby ładnie wyglądało do postu, tylko tak na szybko pokaż, czy coś w tym stylu. To coś takiego mi się z tym kojarzy. Więc w sumie też mnie zastanawia, czy wcześniej bawiliby się w takie zgadnij, gdzie tu jest, zgadnij, gdzie zmierzamy w następnym tam kierunku przebudowy, czy od razu z czymś takim by wlecieli, czy to będzie właśnie jak trochę z Iową, co prawda kompletnie inny temat, bo tutaj była zapowiedź po prostu nowego stanu, ale dobrze wiecie jak to wyglądało. Najpierw pojawił się ten screen i po pewnym czasie potwierdzono już, że to faktycznie będzie ten stan. I zastanawiam się, czy tu będzie coś podobnego, gdzie będziemy musieli bawić się tutaj w jakieś zgadywanki, czy tego typu jakieś rzeczy, no a potem po prostu zostanie to potwierdzone, czy od razu zostanie to już udostępnione, cała informacja z jakimiś tam terenami pokazanymi na screenach i innych materiałach, które tam udostępnią pewnie w social mediach. W ogóle zauważyłem jedną ciekawą rzecz, otóż w tych ich postach są też poukrywane te filmiki, które znajdują się w tych ich postach na social mediach, na Twitterze czy Facebooku. Co prawda, nie wiem jak u was, ale no u mnie to po prostu wyświetlają się same screeny, ale dzięki tutaj rozszerzeniu w przeglądarce Picture in Picture, no to przynajmniej tam przy jednym poście, jak kiedyś testowałem, chociaż mógłbym spróbować nawet teraz. Nie, teraz mi wyskoczyło jakieś dziadostwo inne kompletnie, coś innego, ale kiedyś przy jednym poście to w ogóle wyskoczył mi właśnie ten sam filmik, który znajduje się na ich social mediach, więc ciekawe, gdzie to jest dokładnie poukrywane. Nie bawiłem się w to, ale taka ciekawostka. Także dobra, no w kontekście tego wszystkiego to tyle. Powoli zmierzam już tutaj do końca materiału, tak właściwie, więc cóż, tak
prezentował się kawałek tej mapy tak naprawdę. Jeszcze raz wspomnę, że link znajdziecie w opisie do niej, jeśli jesteście zainteresowani, plus pewne archiwalne materiały również znajdziecie na moim kanale. Bardzo polecam tą mapę, jeśli ktoś sobie lubi pojeździć po tego typu terenach. Jedna z ciekawszych, może wkrótce będzie też parę innych materiałów, jeśli chodzi o po prostu też bardzo ciekawe inne mapy na osobnym module. Mam nadzieję, że też z tą kierownicą, z tym podglądem w miarę jako tako wyszedł. Musiałem tego spróbować po prostu. Wybaczcie jednak, że jakość nie jest najlepsza, jeśli chodzi o ten podgląd. No ale jak mówiłem, to jest taka moja eksperymentalna beta. I cóż, to tyle w takim razie. Ja sobie tutaj już oddaję ten towar. No i dziękuję wszystkim w takim razie za obecność i za oglądanie. Życzę tam szerokości, przyczepności gumowych drzew i ciekawych informacji plus ciekawych nowości w kontekście ETS-a i ATS-a. I to tyle. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.